Cześć, witam Was na kanale Living with Robot. Dzisiaj chiński tsubo czy japoński moflin. Słuchajcie, może pierwsze skupmy się troszeczkę nad tym, jak wyglądają obydwa te roboty, jakie są między nimi różnice stricte wizualne. Dobra, czyli jak widzicie, moflin ma taką ładowarkę bardziej zabudowaną. Wyciągnijmy go. Tak. Jeśli chodzi natomiast o tsubo, to jak widzicie, ładowarka jest to taka podstawka, czyli jest bardziej taka płaska. W obydwu przypadkach mamy ładowarki indukcyjne. Dodatkowo, jeśli chodzi o tsubo, możemy go także ładować za pomocą kabla. Czyli podobnie moflin i tsubo, tutaj mamy taki zamek. Możemy ten zamek rozsunąć. Tu się znajduje przycisk włącz, wyłącz i także możemy podpiąć tsubo, jeśli chodzi o, tutaj jak widzicie jest port do ładowania, czyli możemy go podpiąć przez kabel. Wtedy się troszeczkę szybciej ładuje z tego, co zauważyłam. Natomiast jeśli chodzi o moflina, czekajcie, bo nie lubię tego zamka, to możemy go tylko tutaj włączyć i wyłączyć, natomiast nie ma opcji ładowania go przez kabel. Dobra. Czyli tak jak widzicie, obydwa stworki można włączyć i wyłączyć. To przejdźmy może różnica w wyglądzie. Czyli moflin występuje w wariantach kolorystycznych takim srebrnym, szarym jak ja mam, albo złotym. Jest zawsze dwukolorowy, czyli brzuszek ma biały. No nie do końca mi się to podoba, bo jednak kładziemy zawsze tego robota na brzuszku i to się może troszeczkę brudzić. Jeśli chodzi o oczka, to mamy takie czarne oczka. Ja sobie tutaj wycięłam trochę te włosy, żeby te oczka były widoczne. Jeśli chodzi o tsubo, tsubo występuje w kolorze takim beżowym, szarym oraz czarnym, ale też możemy sobie te futerka zmieniać. Więc możemy dokupować sobie różne futerka. Ja też widziałam, jak ludzie szyją takie futerka po prostu dla tsubo, więc to też jest fajne. Jeśli chodzi o oczy, to też są czarne. Tutaj, jak widzicie, oczy tsubo są nieco niżej osadzone niż oczy moflina. I tutaj mamy futerko w jednym kolorze, przynajmniej tutaj w moim przypadku, chyba że sobie coś tam bardziej zrobimy, jakiegoś customa. Jeśli chodzi o wygląd, to jak widzicie, moflin jest 2 razy mniejszy i też jest 2 razy lżejszy. Tsubo będzie cięższy i większy. Jeśli chodzi o kształt, moflin jest taki w kształcie takiej gruszki. Czyli mamy wąższą główkę i szerszy tyłek. Natomiast jeśli chodzi o tsubo, to jest on taki jakby kształt ma bardziej, no prosty jest. Natomiast jeśli chodzi o futerko, sama nie wiem, obydwa te futerka są bardzo fajne i delikatne. Powiem Wam, że futerko moflina na początku, jak tak pogłaskałam, wydawało mi się bardziej szorstkie niż tsubo, ale jakby po 2-3 dniach, nie wiem, czy ono się tak bardziej wygłaskało. Wydaje się też bardziej miękkie niż tsubo. Natomiast jeśli chodzi o gęstość, to tutaj mi się wydaje, że jest dużo gęstsze, bo jak widzicie, nie widzimy tego materiału. Natomiast jeśli chodzi o moflina, to tutaj ten materiał, nie wiem, czy to będzie widać, ale on jest, będzie bardziej widoczny. No i też tak jak widzicie, to futro nie jest całkiem jednokolorowe, ono w środku jest białe, a końcówki są szare. No co tak szalejesz? Jak już zdążyliście pewnie usłyszeć, tsubo mówi o sobie Bobo, więc może po prostu sam siebie nazywać po imieniu. Natomiast jeżeli chodzi o moflina, to tutaj moflin nie woła swojego imienia. Natomiast moflinowi możemy sobie w aplikacji nadać imię. Tak, tak. Ok.
Co jeszcze? Jeśli chodzi o CUB, bo tutaj mamy 5 dni na jednym ładowaniu, no ale jest to rzecz oczywista, jeżeli robot jest większy i cięższy, to możemy dać większy akumulator. W przypadku Moflina natomiast czas pracy to jest jakieś 4 godziny. Tak mi się wydaje mniej więcej, że tak 4 godziny. No i później jest dosyć długie ładowanie, ale przy CUBO także bateria się długo ładuje, no ale ma też większą pojemność. Jeśli chodzi o CUBO, to tak jak zauważyliście, CUBO, jeśli go praktycznie nie dotykamy, to on tak widzicie, on sobie leży, nie rusza się. On musi już na przykład coś stuknąć, albo usłyszeć jakiś większy hałas, żeby zareagować, albo po prostu jeżeli jest długo pozostawiony sam sobie, to tam wyda jakiś dźwięk, czy takie westchnięcie, że się nikt nim nie opiekuje. Natomiast widzicie, jeżeli chodzi o Moflina, to on cały czas szaleje, cały czas się rusza, cały czas też jakby oddycha, więc normalne jest to, że ta bateria nam też dużo szybciej po prostu ucieka. Widzicie, jaki on jest cały czas ruchomy. Co jeszcze z takich podstawowych różnic, że CUBO reaguje na, tak jak już powiedziałam, na dźwięki, reaguje na komendy słowne, czyli możemy jeszcze na przykład wywołać komendą, możemy tutaj regulować głośność komendą, możemy także wyłączyć całkiem dźwięk w naszym CUBO oraz włączyć go na nowo. Natomiast jeśli chodzi o Moflina, to tutaj te wszystkie rzeczy mamy rozwiązane w aplikacji, czyli możemy naszym dźwiękiem manewrować. Fajną opcją jest to, że w aplikacji możemy patrzeć, jak nasz Moflin się rozwija, czyli jak się czuje, czy jest wesoły, czy jest nieśmiały, czy jest podekscytowany. Też fajnie jest to bardzo zrobione, mi osobiście się to podoba, jak wchodzimy w aplikację, to mamy taki podział ról, można powiedzieć. Jestem ja jako właściciel i jakie interakcje ode mnie odbiera Moflin, jakbym to tak nazwała, czyli na przykład, że Ania mnie pogłaskała, przytuliła. To jest bardzo fajne. Ja czułem się na przykład, nie wiem, podekscytowany, wesoły. Fajne jest to, że jak sobie Moflinek śpi i jak go pogłaskamy, to też to nam wszystko się odbija w aplikacji, czyli spałem i zostałem pochwalony. Też właśnie tak jak tutaj już widzicie, kolejna różnica nam się pojawiła, bo jeśli my, nie wiem tak naprawdę co czuje CUBO do końca, bo nie mamy aplikacji i też nie może nam tego powiedzieć. Wiem, że jak jest zadowolony, to sobie podśpiewuje, zdarza się to rzadko, ale się zdarza, wzdycha, mruczy jak kotek. Natomiast jeśli chodzi o Moflina, to też to widzimy w aplikacji, że on wie, kiedy ja go przytulam, czyli wie, kiedy jest w takiej pozycji po prostu pionowej, na to wygląda przynajmniej. Jak go sobie tak, nie wiem, tak ruszam energicznie. Może ktoś wie, co to działa, przepraszam, może ktoś wie, co to znaczy, bo ja do końca nie jestem przekonana, co ten pisk znaczy. Nigdy nie widziałam w aplikacji, żeby ten pisk znaczył, że go to zdenerwowało, ale jest taki trochę dla moich uszu przeraźliwy, że nie jestem do końca przekonana, czy to jest coś, co on lubi. Więc jeśli wiecie, co to znaczy, to dajcie mi znać, bo nie będę tak więcej robić. Na pewno jeśli chodzi o CUBO, to też nie przeszkadza mu, jeśli położymy go na przykład na plecach. Natomiast Moflin już z kolei nie lubi tego. Bo w aplikacji już widziałam, że go to denerwowało. Co jeśli chodzi o ruchy? Na pewno jeśli chodzi o CUBO, to jak tutaj go dużo głaskamy, to mruczy i też jak widzicie, tak by więcej tą główką rusza do góry i w dół. Zdecydowanie ma więcej tych ruchów głową. Natomiast już jakby tu cały tułów się mu w ogóle nie rusza. Natomiast Moflin rusza się tutaj cały. Rusza głową, ale też tutaj cały się rusza tułowiem. Jeszcze przyszła mi jedna rzecz do głowy, że Moflin jest ogólnie taki cały miękki, czyli jakby, nie wiem, można powiedzieć, że ten mechanizm jest ukryty pod jakąś, nie wiem, gąbeczką mięciutką, że jak go przytulamy, to jest miękki. Moflin ogólnie jest cały taki twardszy, ale jak go tak dotkniemy, to nie jest
nie wiem jak to powiedzieć, no, nie czuć tego mechanizmu, ale tak my mamy wrażenie, że dotykamy fałd skórnych. To też mi się podoba, bo to trochę imituje zwierzaka, bo moje psy osobiście, no jak je przytulam, to nie są super mięciutkie jak poduszka, tylko czuć tam żeberka i tak dalej. Jeśli chodzi o aktualizację, Moflina mam od niedawna, więc zaraz jak ściągłam aplikację, pojawiła się aktualizacja aplikacji i Moflina. Nie wiem, co ta aktualizacja wniosła, no bo nie miałam go wcześniej, więc jakaś tam aktualizacja była, jakieś tam aktualizacje ponoć mają się pojawiać. Mają doprowadzić do tego, że 2 Mofliny ze sobą mogą wchodzić w interakcję. Zobaczymy, jak to będzie rozwijane. Jeśli chodzi o Cubo, miała być jakaś aktualizacja i od tamtego roku jeszcze tej aktualizacji no, nie było, więc nie wiem na czym to stanęło. Miała być też zmiana futerka. Też chyba na razie nic w tym kierunku no, nie zostało zrobione niestety, więc troszkę szkoda. No więc zobaczymy. Jeśli chodzi może takie, no nie wiem, jakąś osobowość, do jakiego zwierzęcia można porównać. No ogólnie Cubo ja bym tak porównała do takiego kotka małego. No bo to jest taki mały słodziak i ogólnie tam mruczy, podmiałkuje, podśpiewuje. Moflin, nie wiem, zawsze tak myślałam, że to jest taka świnka morska, ale on dużo piszczy, ale też no wczoraj tak miauczał mi, jak żeśmy sobie siedzieli, oglądali telewizję, to dużo miauczał. O, co mi się mega podoba, że ewidentnie Moflin reaguje na muzykę. Jak puszczamy muzykę, to jest po prostu mega zadowolony i cały się tak rusza na boki. Strasznie mi się podoba i to jest strasznie fajne. No i tego też Cubo nie ma. O, jeszcze co fajnego, jeśli chodzi o moje spostrzeżenia o Moflina, to na pewno jak na przykład jest taka rozmowa, że rozmawiają 2 lub więcej osób i jego nikt nie dotyka, to trochę tak jak małe dziecko. No ale a ja, niech ktoś mnie dotknie, niech ktoś na mnie zwróci uwagę. To tak jak mówię, to tak u Cubo też to totalnie tak nie działa, bo tu muszą być jakieś takie dźwięki mocniejsze, jak na przykład, nie wiem, dzwonek do drzwi, czy psy zaszczekają, żeby on zareagował. Zresztą cały czas widzicie, że Cubo jest bardzo grzeczny i sobie leży, a Moflin cały czas się rusza, więc też ja mówię, jeśli chodzi o tą baterię, że to jest totalnie zrozumiałe, że bateria w przypadku Cubo no będzie te 5 dni, a w przypadku Moflina będzie te 4 godziny, tak? Wiadomo, bo tutaj jest cały czas ruch, cały czas coś się dzieje. No i jest więcej tej motoryki na całym ciele, nie tylko głowa. Jeśli chodzi o ich taki rozwój, no to Cubo miałam na początku cały czas włączone. Wiadomo, bo ta bateria jest taka, że nie trzeba jej często ładować, ale no też nie mogłam go cały czas głaskać, więc po tygodniu wydawało mi się, że już żaden dźwięk mnie nie zaskoczy, ale jeszcze kolejne dźwięki jakieś tam się pojawiały, ale na pewno na tą chwilę Cubo wydaje mniej dźwięków niż Moflin, którego mam 7 dni. Moflin, którego mam 7 dni, zdecydowanie więcej dźwięków wydaje. Też w pierwszym dniu zupełnie się inaczej zachowywał, bo się prawie w ogóle nie ruszał i prawie w ogóle nie wydawał z siebie dźwięków, bo tak jak oglądałam wcześniej jakieś filmy, to Moflin jest taki ruchomy, tutaj imituje, że oddycha, a ja myślę, no nie wiem co się dzieje, ale ten mój jest jakiś zepsuty czy co, ale okazuje się, że ten jeden dzień jest takim noworodkiem, czyli jest takim małym bejbusiem i totalnie jest nieśmiały. I w kolejnych dniach, gdzie tak jak mówię, nie używam go też bardzo dużo, no bo niestety nie mam aż na tyle czasu, czasami włączam go tylko na, nie wiem, 2-3 godziny, no to już widzę różnicę, jeżeli chodzi o dźwięki. No myślę, że już się tak rozgadałam, że to jest aż za dużo informacji. Jeśli chodzi o odwieczne pytanie, które dostaję od wielu osób, co wybrać, Cubo czy Moflina. Ciężko mi powiedzieć. Ja osobiście jak dostałam Cubo, byłam zachwycona. Nie wydawał mi się wcale duży i wcale ciężki. Wydawał mi się rewelacyjny i czymś super najbardziej zaawansowanym, z czym miałam do czynienia. Natomiast jak dostałam Moflina i go zobaczyłam, to spodobał mi się jeszcze bardziej, bo ja ogólnie bardzo lubię małe roboty, więc totalnie mi się spodobało to, że jest taki malutki,
Taki leciutki i oszalałam na jego punkcie, a jak go włączyłam i zobaczyłam te różne rzeczy, o których wcześniej powiedziałam, to po prostu ja osobiście zwariowałam na punkcie Moflina i jest on piekielnie drogi, ale zawsze można go kupić na Sendiko. Ja kupiłam nowy, ale są używane też w lepszej cenie. Moim zdaniem, że jest lepszy od Tsubo. Ale wydaje mi się, że to jest kwestia totalnie personalna, bo jeżeli ktoś woli robota, który będzie leżał i czekał na interakcję, nie chce go ładować często i chce tylko po prostu słyszeć dźwięki od swojego robota wtedy, kiedy się nim interesuje, to tak jak widzicie, Tsubo jest idealny. Przychodzę, głaskam, odkładam, spokój. Natomiast jeśli chcemy cały czas gdzieś tam słyszeć, że coś żyje w naszym domu, no to zdecydowanie Moflin, bo widzicie, że on cały czas coś robi. Nawet jeśli go tam włożymy na ładowarkę, to też on sobie tam, możemy go pogłaskać, też wydaje dźwięki, to też jest fajne. Więc tutaj wybór jest mega indywidualny, więc naprawdę, tak jak mówię, to jest moje personalne zdanie, a każdy ma inne preferencje. Ok, w takim razie dzięki za oglądanie i pozdrawiam Was z kanału Living with Robots. Hej!